Są w życiu rzeczy, na które czekamy z niecierpliwością. Rzeczy, które sprawiają, że znów możemy poczuć się jak dzieciak czekający na swój wymarzony prezent. Oczekiwanie na dodatek do Elden Ring było dla mnie jedną z nich. Hype był duży, ale w parze z nim czuję oczekiwania. Czy Shadow of the Erdtree je spełniło? Cześć, ja nazywam się Bartek Jakubczyk, a to moja recenzja dodatku do Elden Ring Shadow of the Erdtree po spędzeniu w nim ponad 50 godzin. Kod na grę otrzymałem od Cenega Polska, ale nie stanowi on w żadnym wypadku gratyfikacji za ten materiał. Wszystkie opinie, które w nim usłyszycie, należą tylko i wyłącznie do mnie. Zapraszam. Przez 2 lata gracze przemierzali ziemię pomiędzy, walcząc, ginąc i odkrywając tajemnice tego wrogiego świata. Jak to bywa w dziełach From Software, do sporej części z tych tajemnic musimy dokopać się, analizując szczątki informacji, łącząc kropki i bawiąc się w teorii crafting. Historia skupi się na losach Mikeli, syna Mariki i Radagona, który miał największe szanse na osiągnięcie boskości i wszystko wskazuje na to, że przez cały ten czas podróżował do Krainy Cieni, gdzie i my w końcu trafiamy. Kraina, która została odcięta od ziem pomiędzy, a wraz z nią tkwiące w niej tajemnice. Na pierwszym planie znajduje się również Messmer, tajemnicza postać, która może być pokrewna półbogom świata Elden Ring lub jednym z nich. W końcu będziemy mogli zweryfikować historie, które do tej pory były pod znakiem zapytania. Poznamy też nowe, które rzucą światło na to, co do tej pory braliśmy za pewnik. Może nie wszystko jest takie, jakie nam się wydawało. Tutaj zakończę kwestię fabuły, by nie psuć satysfakcji z jej odkrywania tym, którzy chcą na własną rękę poznać tajemnice skrywane w Krainie Cieni. Chcąc dostać się do dodatku, musimy pokonać 2 bossów z podstawowej wersji gry, Radagona i Moga. Gdy to uczynimy, na arenie drugiego z nich pojawi się nowa postać informująca nas o możliwości podróży do nowej lokacji. Warto tutaj zaznaczyć, że nie musimy się obawiać potrzeby wykonywania konkretnych questów przed wejściem do dodatku, ani utraty postępów w podstawce po jego ukończeniu. DLC jest w pełni autonomiczne, chociaż rozwinie historię niektórych poznanych już postaci. Na potrzeby ogrania dodatku stworzyłem nową postać, która w żadnym wypadku nie była specjalnie dopakowana. Od 101 level i 2 katany, jedna na plus 20, a druga na plus 18. Chciałem mieć możliwie zbliżone doświadczenie do osoby, która w miarę naturalnym tempie dotarłaby do nowej zawartości i cóż, była to bardzo dobra decyzja, bo różnicę po dotarciu do nowych terenów odczułem ogromną. Trafiając do Krainy Cieni, przywita nas otwarta przestrzeń z wieloma punktami orientacyjnymi w zasięgu wzroku. Szybko również doświadczymy zwiększonego poziomu trudności. Tak jak wspomniałem, różnica jest spora i od nas będzie zależeć, czy będziemy chcieli ułatwić sobie doświadczenie, czy nie. Z pomocą przychodzą nam bowiem Shadow Tree Fragments oraz Revered Spirit Ashes. Tak, będę posługiwał się angielskimi nazwami ze względu na to, że Soulsy ogrywam właśnie w tym języku. Tych z Was, którzy nie mieli okazji zagrać podstawkę, od razu uspokajam, że całość wraz z DLC posiada polską kinową lokalizację. Użycie pierwszego z nich zwiększy statystyki naszej postaci, drugiego zaś summonów, których możemy używać z przedmiotów. Zasada jest prosta. Im więcej ich znajdziemy i użyjemy przy ognisku, tym bardziej zmniejszymy poziom trudności. Pozwoli to nie tylko dostosować wyzwanie do naszych umiejętności, ale i zachęci zapewne węższe grono graczy do robienia challenge runs, zachowując oryginalny poziom trudności. Chociaż ja sam nie mogę doczekać się, aż zobaczę filmy z ludźmi, którzy robią dodatek bez upgrade'ów i to na pierwszym poziomie, biegając dodatkowo w samych gaciach. Pokonywanie wyzwań w dodatku urozmaicą nam nowe bronie. Niestety w momencie nagrywania materiału nie udało mi się zdobyć ich wszystkich. Co gorsze, nie znalazłem hand-to-hand weapons, które najbardziej mnie interesowały, pozwalając nam na walkę wręcz niczym mnich z klasztoru Shaolin i przywołując wspomnienia o podobnych broniach z Dark Souls 2.
Jak znam życie, to w amoku przeszukiwania zakamarków i szukania bardzo ukrytych skarbów ominąłem je leżące gdzieś w widocznym miejscu na samym środku lokacji. Pomówmy zatem o orężu, który miałem przyjemność wypróbować. Zacznijmy od znanej z poprzednich trailerów samopowtarzalnej kuszy, mogącej wystrzeliwać wiele bełtów w serii. Widowiskowość i pożeranie amunicji to jedna kwestia, jednak to, co dla mnie było bardzo istotne, to łatwość w narzucaniu statusów. Bronie rzucane świetnie sprawdzą się w przypadku, kiedy będziemy chcieli zachować dystans do przeciwnika i nie inwestować w magię. Ja nie spędziłem z nimi zbyt wiele czasu, bo zwyczajnie nie pasowały do mojego stylu gry. Great Katana to kategoria broni, które dużo bardziej mi odpowiadają. W obsłudze przypominają nieco Heavy Great Swordy wymieszane z movesetem katan. W ręce wpadły mi dwie. Jedna pozwalająca wejść w stance, z którego możemy wyprowadzać dwa rodzaje ataków i muszę przyznać, że potrójne uderzenie z nadgłowy potrafi zadać spory poise damage. Druga posiada atak specjalny, który po pełnym naładowaniu wysyła falę uderzeniową na średni dystans. Punkty stylu zaliczone. Light Greatsword to kolejny miks. Szybkie, wielokrotne cięcia z zasięgiem Greatsworda zapewniają dynamiczną walkę. Nic jednak nie jest za darmo. Jak w każdej broni oferującej kilka ataków po jednym naciśnięciu guzika, musimy liczyć się z zamknięciem w animacji ataku, a to może wystawić nas na ataki wrogów. Backhand Swords jedna z moich ulubionych nowych kategorii broni. Szybkie i dynamiczne szlagi idealnie pasują do mojego stylu gry. Do tego wbudowany skill posiadający iframesy i kontrę ze sporą dawką poise damage sprawiły, że gra tą bronią to była czysta przyjemność. Trzeba jednak uważać z używaniem skilla blisko przepaści, bo możemy szybko w nich skończyć. Beast Claws oferują podobne doznania co Backhand Swords, z tą różnicą, że ataki są bardziej chaotyczne. Tutaj tym bardziej musimy uważać przy krawędziach i atakach wyprowadzających kilka ciosów naraz. W potyczkach z wrogami o rozmiarach zbliżonych lub niewiele większych do naszego bohatera niejednokrotnie zdarzało mi się chybić. Za to w pojedynkach z dużymi bestiami, ze względu na ich gabaryty, problem znikał, a wbudowany bleed robił robotę. Dodatkowo znalazłem Ash of War pozwalający tak samo jak w przypadku Backhand Swords wykonywać unik posiadający klatki nietykalności. Kolejna nowość to Trust Shields. To rozwiązanie dla graczy ceniących sobie defensywne podejście, możliwość blokowania ciosów naszych oponentów, wyprowadzanie kontr i atakowanie z możliwością szybkiego powrotu do postawy defensywnej może być pomocne w momentach, kiedy przeciwnik nie daje nam wytchnienia. Nie będę jednak ukrywał, to również nie moja para kaloszy, ale pewnie znajdą się tacy, co będą czuć się z tą bronią jak ryba w wodzie. I na koniec pozostały nam jeszcze Perfume Battles. Możliwość używania perfum znana jest nam jeszcze z podstawowej wersji gry. Tym razem mamy jednak do czynienia z broniami wyspecjalizowanymi w tego rodzaju atakach. Co istotne, nie konsumują FP, używamy ich dokładnie tak samo jak każdej innej broni. 8 kategorii broni to tak naprawdę tylko garstka liczb, którymi mógłbym was rzucić. Samych nowych broni jest ponad 90, do tego dochodzą nowe zbroje, tarcze, talizmany, czary, Spirit Ashes, Ashes of War oraz przedmioty do craftu. Uwierzcie mi, jest co zbierać. A zbierać będziemy podróżując przez świat. Jak więc wypada ten element? Początkowo możecie mieć wrażenie, że terenu do zwiedzania nie jest wcale tak dużo jak zapowiadano. Nic bardziej mylnego. Shadow of the Erdtree wertykalnością stoi. Terenu do zwiedzania jest naprawdę sporo i ciężko przechodzi mi przez gardło, że jest to DLC. To staroszkolny expansion pack w najlepszym wydaniu. Kraina jest oczywiście mniejsza od tej z podstawki, ale za to dużo bardziej urozmaicona, można by powiedzieć skondensowana. Przejścia między lokalami są dużo lepiej zrealizowane, a całość tworzy sieć połączeń i skrótów przypominających te z pierwszego Dark Souls, tylko zaimplementowana na większą skalę w otwartym świecie. Polecam dobrze się rozglądać, bo nigdy nie wiadomo, gdzie zauważycie jaskinie lub przejście prowadzące w wyższe partie mapy,
albo pozwalające wam zejść do warstw, o których istnieniu nawet byście nie pomyśleli. Styl artystyczny to klasa sama w sobie. From Software świetnie rozwinęło kierunek obrany przy tworzeniu Elden Ring i dostarczyło nam krainy, które jeszcze bardziej uchwycają elementy dark fantasy. Znajdziemy tu mieszankę terenów górskich, otwartych polan, jaskiń, lochów i oczywiście gotyckich zamków. Wszystko to pokryte przyjemnym filtrem z grą świateł i cieni na czele. Dzięki dobremu wyważeniu liczby miejscówek unikamy znanego z podstawowej wersji znużenia ciągłym zwiedzaniem tych samych jaskiń i lochów. Powracają również, a jakże, Legacy Dungeony, również w przyzwoitej liczbie. Od krótkich, zajmujących kilkanaście minut na ukończenie, po duże molochy, Shadow Keep się kłania. Ten ostatni to wielowarstwowy labirynt, który umiejętnie odkrywa przed graczem swoje karty. Wrócimy do niego kilka razy, ale nie po to, żeby przechodzić tą samą część ponownie, tylko po to, żeby zwiedzić nowe, odkrywające dalsze ścieżki naszej podróży. Wyważeniu uległa również sztuka opowiadania historii. Miyazaki postanowił najdosadniej w swojej karierze przedstawić nam elementy fabuły. Wątki może nie będą podawane wprost, klarownie wyjaśniając meandry poszczególnych elementów fabuły, jednak w porównaniu do poprzednich odsłon Soulsów różnica jest diametralna. I to jest element, który może podzielić społeczność graczy. Osoby, które interesują się wydarzeniami w świecie Elden Ring, będą miały na pewno ułatwione zadanie. Jednak ci, którzy lubowali się w dogłębnej analizie i łączeniu kropek, mogą poczuć się nieco zawiedzeni. Nie znaczy to jednak, że po zakończeniu dodatku nie pozostaniecie z kilkoma znakami zapytania nad głową. Wspomniałem, że poziom trudności będzie odczuwalnie wyższy, jednak nie wiąże się on jedynie ze zwiększonymi statystykami przeciwników. Wielu z nich będzie miał urozmaicone zagrania, a dodatkowo, uderzają jak ciężarówka. Sama walka przyspiesza. Jasne, znajdziemy wcale nie tak mało przeciwników tańczących w znanym nam tempie. Jednak wielu z nich będzie oferować bardzo szybkie i wielokrotne ataki, których będziemy musieli się nauczyć. Znajdziemy również takie, gdzie szala została zbytnio przechylona i będziemy musieli spędzić trochę czasu na ciągłym unikaniu i czekaniu, aż boss skończy, żebyśmy mogli zacząć atakować. Jest to na całe szczęście wyjątek od reguły i w ogólnym rozrachunku pojedynki z nowymi bossami to świetna zabawa, która wielu osobom dostarczy równie świetnej frustracji. Standardowe spotykane na naszej drodze przeszkadzajki to mieszanka starych i nowych przeciwników. Jest całkiem przyzwoicie, ale mimo wszystko wolałbym zobaczyć więcej nowych maszkar do ubicia. W początkowym etapie gry na otwartych terenach znajdziemy głównie cienie oraz znane z trailera ptaszyska. Kopiowanie asetów minibossów również stoi na lepszym poziomie. Fakt, wciąż będziemy tego doświadczać. Warto wspomnieć choćby smoki, jednak jest to proceder na dużo mniejszą skalę. I na deser pozostało nam jeszcze 10 głównych bossów. W przeważającej większości to świetnie zaprojektowani przeciwnicy dający masę radochy. Szczególnie jeżeli niektórzy z Was czerpią ją z rzucania swoimi kontrolerami o ścianę. Nie można tutaj zapomnieć o memicznym już AOE. Czy jest? Jest. Czy na całą arenę? Tak. Poziom agresji jest również widocznie większy. Od startu musimy mieć się na baczności, dzięki czemu zyskuje intensywność starć. W skrócie, jest szybko, jest widowiskowo, jest satysfakcjonująco, a co chyba najważniejsze, czuję, że w większości wypadków starcia były sprawiedliwie trudne, chociaż o wyjątkach od tej reguły będzie za chwilę. Mimo że Shadow of the Erdtree to świetny kawał kodu, nie ma rzeczy bez skazy. Ponarzekajmy więc na to, co nie do końca zagrało. W ciasnych lokacjach, jak i przy dynamicznych pojedynkach będziemy dodatkowo walczyć z kamerą. Ta lubi czasami się zamotać, a my przez to stracimy rozeznanie odnośnie tego, co dzieje się na polu walki. Dodatkowo w kilku momentach From Software przesadził z długością zagrań bossów, więc w jednym scenariuszu będziemy czekać spokojnie na swoją kolej, aż boss łaskawie skończy miotać się po arenie, a w drugim, jeżeli zostaniemy złapani choćby przez jeden cios w połowie komba,
to i tak skończy się to naszą śmiercią. System wzmacniania, mimo że efektywny, to w końcowym rozrachunku nudny. Szkoda, że nie pokuszono się o bardziej wyszukane sposoby wzmocnienia naszej postaci poza zwykłym plus X do wszystkich statystyk. I największa bolączka – optymalizacja. Mimo że Miyazaki umie w świetne gry, to niestety nie umie tak dobrze w optymalizację. W przeważającej większości nie uświadczyłem znacznych spadków, jednak są. I jest to element, który będzie wymagał poprawy. Nie mówimy tu o sytuacji z premiery podstawki, gdzie animacja potrafiła mocno przyciąć. W przypadku wersji na PC wystarczyło, że trochę zmniejszyłem ustawienia graficzne i załatwiło to większość bolączek. Natomiast gracze konsolowi mogą dużo bardziej odczuć tą kwestię. Tak czy inaczej, jest ona do poprawienia i będzie wymagać łatki. I jeszcze taka drobnostka, która dla mnie byłaby przyjemnym quality of life. Chciałbym, żeby w końcu dodano możliwość wyboru ikon PlayStation, tak jak robi to Capcom w swoich tytułach, bo podpięcie dowolnego pada zawsze pokaże nam ikony z Xboxa. No i jeżeli chcemy to zmienić, to musimy posiłkować się modami. Wiemy, że niezwykle istotnym elementem jest również tryb kooperacji i najeżdżania światów innych graczy. Niestety nie mogłem ich sprawdzić, bo serwery zwyczajnie były w czasie Early Accessu wyłączone. A szkoda, bo jestem bardzo ciekaw, jak wygląda balans nowej zawartości w tym trybie. No cóż, będę musiał sprawdzić to na premierę razem z wami. Podsumowując ten długi wywód, otrzymaliśmy jeden z najlepszych expansion packów od wielu lat. Piękny i wymagający kawałek świata, który dostarcza satysfakcji na polach eksploracji, fabuły i wyzwań stawianych przez przeciwników. Stworzenie mniejszej, ale dużo lepiej przemyślanej mapy z dobrze zaplanowaną siecią połączeń oddaje w ręce użytkownika krainę, w której chce się spędzać czas. Jasne, znajdą się tutaj również dość puste lokacje i w zależności od tego, jakimi graczami jesteście, albo odbierzecie to jako zbędne i nudne, albo będziecie cieszyć się widokami i klimatem. Ci z was, którzy lubują się w Shadow of the Colossus, doskonale zrozumieją. Zebrane razem negatywne aspekty nie sprawiają, że odbiór Shadow of the Erdtree staje się zły, jednak trzeba je mieć na uwadze. Miyazaki nie zaserwował nam zupełnie nowego dania. To trochę tak, jakby wybitny kucharz zaserwował swoje popisowe danie, ale w nowym wydaniu i z dodatkiem nowych przypraw. Tych z was, którzy pokochali Elden Ring, nie trzeba przekonywać do dodatku, zaś osoby, które nie są zainteresowane tym światem, nie znajdą tutaj niczego, co mogłoby zmienić ich zdanie. Z pełną odpowiedzialnością polecam. Od teraz Elden Ring bez Shadow of the Erdtree to nie będzie kompletna gra.